Dzisiaj przedstawię Państwu drugą część filmu dotyczącego wydarzeń związanych z I wojną światową w małej miejscowości na Mazurach. To, co będziesz oglądał, jest bajką, a więc potraktuj to jako bajkę. Dlaczego bajka? A dlatego, że nie jest moim zamiarem i celem zmieniać historię, która Państwu jest przedstawiana w internecie, książkach, filmach i tak podobnie. Na początku odniosę się do pewnych treści w swoich filmikach, do których były zastrzeżenia od ludzi, którzy je oglądali. W filmiku Miasto Ełk – Reset Cywilizacji wspomniałem, że na wyspie Jeziora Ełckiego nie było strażnicy jaćwieskiej, ani zamku krzyżackiego. Oficjalnie wmawia się, że była tam strażnica jaćwieska, a na ruinach strażnicy wielki mistrz Ulrich von Jugingen wybudował zamek. Podchodząc merytorycznie do tego zagadnienia, należy zadać pytanie, czy są oryginalne dokumenty, a jeżeli brak, to z jakiego okresu są kopie. Jeżeli kopie są sprzed kilkuset lat od oryginału, to nie możemy powiedzieć, że tu albo tam coś było. Jeżeli przed robieniem kopii nie było oryginałów, to nie możemy nazwać to kopią. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego, kopia to rzecz dokładnie odtworzona z oryginału. Kopia dokumentu jest zgodna nie tylko z treścią oryginału, ale również odzwierciedla jego układ graficzny. Wersja, że była tam strażnica jaćwieska, pochodzi od pruskiego historyka Krzysztofa Knocha, który żył w XVII wieku. Oparł on swoją tezę na osobistym przypuszczeniu, że mogła w tym miejscu być strażnica jaćwieska, ale nie znalazło to potwierdzenia w badaniach historyków i archeologów. Z tego samego okresu pochodzą kopie nadania praw wiejskich i miejskich ełków. Masz pewność, że są zgodne z oryginałem? A może to fikcja sporządzona przez zwycięzców tych terenów? To zwycięzcy piszą historię. Wiesz, dlaczego brak tych oryginalnych dokumentów? Czy wiesz, jak wyglądał ten okres i początek XVII wieku? Spójrz na ryciny z Archiwum Watykanu, które przedstawiają Rzym. Podobnie było i w Ełku. Wspomina to Henryk Sienkiewicz, że Rzeczpospolita była tylko z nazwy, a dookoła roztaczały się porośnięte bezludne tereny. Co do zamku na jeziorze, to zapisano, że wielki mistrz Ulrich von Jugingen budował dom w Lik. Dzisiaj zmieniono dom na zamek, a Lik na wyspę na jeziorze. A jaka jest prawda? Czy pokazano Państwu zdjęcia oryginalnych tekstów? A może takich po prostu nie ma? Powiedzą Państwu, że były wojny i wszystko zostało spalone i nie zachowały się dokumenty do naszych czasów. A więc historia miasta Ełk jest tylko przedstawiana z opowieści, które można potraktować jako bajki. W filmikach wspomniałem o resetach przeprowadzanych na ludziach. Takie resety są co około 200 lat. Ostatni wydarzył się w 1816 roku. Spójrz na zdjęcia, które przedstawiają porośnięte mury Kremla w Moskwie, czy zakopane domy w Rzymie. Podobnie było w XVII wieku, co wcześniej przedstawiłem na rycinach z Watykanu. To działo się na większej powierzchni planety.
Nawet tereny pokryte lodem pokryły się warstwą ziemi, co dziś możemy jeszcze to oglądać. W tym okresie znikła zabudowa, cmentarze i większość ludności Wełku. Najstarszą budowlą Wełku są mury byłego więzienia na wyspie od strony Spichlerza. Pochodzą z XVII wieku. Od strony wieży Ciśnień nie było jeziora, lecz bagna. Pomiędzy wieżowcami a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych było zapadlisko ziemne, które ciągnęło się w kierunku stadionu. Podobne pokazałem w filmiku o Grodzisku Jaćwieckim w Bajtkowie. Na dnie tego zapadliska przebiegał strumyk, można powiedzieć większy rów, który rozszerzał się przy jeziorze, co możemy zobaczyć na rycinie z 1684 roku. Podczas ostatniego resetu wybuch, który nastąpił na bagnach, zmiótł całe miasto. Siła, która uderzyła w budynki na wyspie, zrównała je z ziemią. Ocalał częściowo tylko jeden budynek, który był osłonięty przez mur i inne budynki. Spójrz, jak będziesz miał możliwość, na grubość ścian w ocalałym budynku i pomyśl, jaka musiała być siła wybuchu, aby zburzyć budynki z grubymi ścianami od strony wieży Ciśnień. Przez długi okres stała tam woda, a rozpadlina ziemna częściowo została zasypana. Do dziś na dnie jeziora od strony wieży Ciśnień jest lej po wybuchu sięgający 40, a może i więcej metrów. Do dzisiaj Ziemia ma zwiększone promieniowanie gamma. Ziemia przykryła wszystkie ruiny Ełku na głębokość od 0,5 do 2 metrów. Uzależnione jest to od terenu. To wydarzenie możemy zobaczyć na starych budynkach, zapewne i na budynku na wyspie, gdzie okna i drzwi są poniżej gruntu. Po tym resecie zaczęto osuszać tereny. Nawet wydano w Prusach odpowiednie rozporządzenie i zaczęto odkopywać to, co się dało wykorzystać. Na te tereny ściągnięto ludność pochodzenia polskiego, a w połowie XIX wieku rząd Prus nazwał ich Mazurami. Zasiedlanie tych terenów zakończyło się w latach 30. XX wieku, co wspomniałem w filmiku o Mostołtach i Bajtkowie. To, że ludzie ci zostali sprowadzeni z terenów dzisiejszej Polski, możemy sprawdzić w czasopismach z tego okresu, gdzie pisano w języku niemieckim i zarazem polskim. To, co wydarzyło się podczas ostatniego resetu, nie jest dokładnie opisane, gdy były przeprowadzane próby znalezienia ukrytego złota przez Francuzów i Niemców, gdyż Francuzi ukryli dużą ilość złota w Bajtkowie. Wydarzenie sprawiło, że po kilku dniach nie mogli znaleźć tego miejsca. Obszar ten dziś obejmuje około, powiedzmy, 50 na 50 metry. Być może nadejdą czasy, gdy znalazca dostanie jakąś część wartości tego skarbu, to wówczas wystąpię do odpowiednich władz i instytucji na sprawdzenie tego miejsca. A więc zbliżamy się do następnego resetu. Widzisz w sklepie promocję konserw z datą 2024? Lepiej kup, gdyż już niedługo ich nie będzie.
a będziesz miał co jeść. Masz piwnicę? Przygotuj, aby była woda i żywność. Przed każdym resetem robili wojenkę. Tak, by był kamuflaż, że to przez wojnę. Oni już są, co można przeczytać w wiadomościach. Powracając do ostatniego filmiku, wiele osób zainteresowało się, że samochody elektryczne przeszło 100 lat temu przejeżdżały 1600 km, a dziś teoretycznie 500. Rozwój samochodów elektrycznych trwał około 50 lat. Pierwsze samochody elektryczne w kształcie dorożki przejeżdżały 150 km. Ta technologia zdominowała okres połowy XIX wieku. Pod koniec 1910 roku wyparły ją silniki spalinowe. Rozpatrując merytorycznie, dlaczego ta technologia upadła, dochodzimy do wniosku, że chodziło o pieniądze. Zaczęto wymyślać, aby energia elektryczna była za darmo, z atmosfery, czyli eteru, a to nie dawałoby zysku, a więc wszystko patentowali, abyś tego nie zrobił, a jak zrobisz, to pójdziesz siedzieć. Mówią Państwo o ekologii, ograniczaniu CO2, o efekcie cieplarnianym i o innych pierdołach, a nie powiedzą, że jest czysta technologia. Cofnijmy się do kronik z lat 70., gdzie w erze wyścigów kosmicznych opracowano metodę wykorzystywania zwykłej wody. Очень важно, что на борту машины совершенно нет запаса легко воспламеняющегося топлива. Реагируя с порошком энергоаккумулирующего вещества, вода постепенно выделяет водород, который тут же... Dlatego szukają planet, gdzie występuje woda w stanie stałym lub ciekłym. Woda staje się paliwem w pojazdach, z wody możemy otrzymać ciepło, możemy uprawiać rośliny. Woda daje życie, ale to utajniono, gdyż ta technologia nie daje zysków. To samo zrobiono z pojazdami antygrawitacyjnymi. Mówią o zanieczyszczeniu plastikiem ziemi i mórz. A widzieliście, aby organizacje ekologiczne okupowały na przykład Parlament Europejski? Jedna ustawa o zakazie produkcji opakowań plastikowych by zakończyła ten temat, ale nie byłoby zysków. Przechodzimy do tematu filmu, gdyż odszedłem całkowicie od tematu, a więc przejdźmy przez portal czasu do dnia 23 sierpnia 1914 roku, godzina 11:30, aby zobaczyć dalsze wydarzenia związane z I wojną światową w Weizkowen, widziane oczami mieszkańców. Informacje nie są dostępne dla Państwa. Nie znajdziecie ich w internecie, książkach czy archiwum. A więc zaczynajmy. Nadeszła niedziela, 23 sierpnia 1914 roku. Proboszcz Bachor przygotowywał się do nabożeństwa, które miało się odbyć o godzinie 12. Na to nabożeństwo przyszło bardzo dużo wojska rosyjskiego, by wziąć w nim udział. Były to oddziały Rosjan, które przemaszerowywały w kierunku Pisza. We dworze było ulokowanych wiele kobiet i dziewcząt ze względu na żołnierzy, to dla ich bezpieczeństwa. Podporucznik baron von den Brinken poradził proboszczowi Bachorowi: kiedy teraz wielka armia się wycofa, pozostanie tutaj patrol kozacki składający się z 15 mężczyzn.
ostrzegł proboszcza, że nie można im pozwolić znaleźć alkohol, ponieważ gdyby byli oni pijani, to on sam nie miałby nad nimi żadnej władzy. Proboszcz Bachor zapewnił, że alkoholu nie będzie i on może być o to spokojny. Pastor Bachor wraz z leśniczym Skerą i ogrodnikiem Kretkę zebrali cały zapas wina i ułożyli w stos w środku piwnicy, koło dworu w Grodzisku. Następnie rzucili wszystkimi pustymi butelkami w sklepienie, także cały stos został pokryty rozbitym szkłem. O czymś jednak zapomniano, o czym nie mógł mieć pojęcia również Bachor. Mianowicie, krótko przed wybuchem wojny przyjechało kilka skrzyń czerwonego wina. Stały jeszcze nierozpakowane z przodu w piwnicy pod dworem. W nocy kozacy musieli na nieszczęście wybić właśnie to okno w piwnicy, gdzie były te skrzynie. Wprawdzie czerwone wino nie bardzo im smakowało, ale wystarczyło do upicia się. A następnie przestawili oni drabinę do okna i chcieli się po niej wspiąć do dziewcząt. W tej chwili wrócił hetman, który pojechał wcześniej na koniu do wsi Suczki. Zrobiła się wielka awantura i żołnierze się rozeszli. Ponieważ Rosjanie, którzy poszli w kierunku Pisza, wzięli ze sobą cały chleb, Hans Leid zlecił śrutowanie zboża przy użyciu lokomobili. Był to silnik spalinowy, ale mąki nie można było trzymać. 6 września usłyszano z kierunku Pisza grzmoty dział. W dniu 7 września widać było w Bajtkowie uciekających Rosjan, wielu bez broni, hełmów, na wozach ranni. Po południu i przez całą księżycową noc ciągnął się bezkresny pochód składający się głównie z artylerii i kawalerii. Boczne patrole pędziły zaniepokojone z odbezpieczoną bronią. Pan Kalwa, nauczyciel, zapytał mówiącego po niemiecku Rosjanina, co właściwie się dzieje, ale on powiedział tylko: to jest straszne, cały ten świat jest głupi. Podczas gdy kilka tygodni temu pytali, jak daleko jest jeszcze do Berlina, teraz pytają się raczej, jak daleko jest jeszcze do Grajewa. Pierwszymi Niemcami, którzy 8 września przejeżdżali przez Bajtkowo, byli dwaj młodzi piechurzy, którzy na powitanie otrzymali butelkę szampana. Następnie przybyli kirasjerzy z Królewca, którzy zostali powitani okrzykami radości. Wszyscy ludzie zgromadzili się w kuźni nad jeziorem, jednak nagle z drugiej strony jeziora pojawił się ogień z broni maszynowej i wszyscy się rozeszli. Kirasjerzy, których ilość pod wieczór zwiększyła się do 2 szwadronów, pozostali tutaj na noc. We dworze było ulokowanych 14 oficerów. O 6 rano ruszyli dalej. Tak nastał 9 września. Na dworze, przy piwnicy będącej przy Grodzisku, została ustawiona kolumna sanitarna, a w południe przybyła kuchnia polowa. Ranni zostali opatrzeni tak dobrze, jak to było możliwe na tamte czasy. Po południu o 4:30 nadszedł meldunek, że Bobry zostały ponownie zajęte przez Rosjan. Pojawiło się tutaj duże wzburzenie. Bobry ponownie zostały odbite i koło wieczora sytuacja na polu walki się poprawiła. W nocy kuchnia polowa otrzymała wiadomość, że rano powinien odbyć się szturm. To się wydarzyło o 4:30. W dniu 10 września generał von Morgen ze swoimi oddziałami wkroczył do wyzwolonego Ełku. Zachował się zapis z jego wspomnień.
10 września był jednym z najbardziej pamiętnych i najpiękniejszych dni mojego życia. W czasie wojny uderzyłem podległymi siłami na rosyjską armię rezerwową Grodna, która była ustawiona naprzeciwko prawej flanki armii Hindenburga. Jednocześnie wyzwoliłem Ełk, który był 3 tygodnie pod rosyjską okupacją. Około 10 przed południem wszedłem z moimi poczciwymi Pomorzanami, na której w każdej sytuacji mogłem polegać, przy biciu dzwonów i najserdeczniejszych pozdrowieniach do miasta. Kiedy teraz rosyjskie panowanie zbliżało się do końca, Hans Light przywiózł do Ełku 11 września 1914 roku rosyjskie ruble, które były zakopane pod łukiem powojnika w ogrodzie. Dzisiaj w tym miejscu są mury cmentarza. Zostały one wymienione w banku kredytowym po 2 marki i 80 feników i zaksięgowane. Następnego dnia, w sobotę 12, pastor Bachor i Hans Light pojechali do Ełku. Tam spotkali się z panem Kotz, który opowiedział, że Rosjanie już są z powrotem. On uciekł i również inni uciekinierzy przybyli już z granicy. Hans Light i pastor szybko wrócili do Bajtkowa, zabrali swoje rodziny i uciekli. Kiedy ludzie Hans Lighta byli w budynku strażnicy przy szosie w Bajtkowie, widzieli już pierwsze patrole, które przybywały z miejscowości Ciernie. Większość ludności z Bajtkowa również uciekła. W zamieszaniu nawet rodziny czasami się rozdzielały. W taki sposób na przykład pani Dubienicka przebywała przez wiele dni w Ełku, podczas gdy jej członkowie rodziny byli w siedliskach, aż do czasu, gdy potem znów się spotkali. Hans Light spotkał w sobotę 12 września 1914 roku jeszcze w Ełku Horsta, który kupił sobie wiele cygar. Miały dla niego zawsze duże znaczenie te cygara i powiedział do Hans Lighta: proszę zapłać. Uciekinierzy z Bajtkowa przebywali za Ełkiem przez tydzień. W tym czasie niewielu ludzi pozostawało w Bajtkowem. W tych dniach spłonęła zewnętrzna stodoła. Mało brakowało, aby spłonęła obora i może cały majątek padłby ofiarą ognia. Rosjanie w oborze gotowali jedzenie, a potem pozwolili ogniowi spokojnie płonąć, aż pozostawiona słoma ze stodoły się zapaliła, co doprowadziło, że ogień objął stodołę. Stary Janek Bade, który leżał ukryty w sąsiedniej stodole, widział to i kiedy Rosjanie odeszli, zaczął on gasić wodą, aż wszystko ugasił. 18 września 1914 roku wszyscy wrócili do Bajtkowa. Tylko pan Kalwa, nauczyciel, zastał w swojej szkole wszystko tak zdemolowane, że wolał odejść i przeprowadził się do Morąga. Wszystko było zdemolowane lub zebrane. Nawet Żydzi z Grajewa byli tutaj, załadowali rzeczy i odjechali. 20 września 1914 roku zostali pochowani polegli w miejscowości dzisiaj Ciernie. Doszło tu do zasadzki i zostało zabitych 5 żołnierzy i 1 oficer, Erich Kerber z powiatu ostruckiego. Nie można było pokojowo pochować tych żołnierzy, ponieważ rosyjski patrol kozaków stał na drodze i ciągle strzelał. 30 września 1914 roku przybył jeszcze raz właściciel majątku, pan Horst, ale znalazł tylko całkiem niewielu starych ludzi. Bydło i świnie jeszcze były na miejscu.
Horst wraz z ludźmi nakarmił jeszcze zwierzęta. Potem wysłał z Zełku Bernekę i Skerę z niewielką ilością ludzi, którzy przyprowadzili świnie. Przybyli oni w ostatniej chwili i zostały załadowane do ostatniego pociągu do Giżycka. Ludzie Hansleita pojechali do Kętrzyna, skąd on co kilka dni przyjeżdżał do Bajtkowa. Ponieważ Rosjanie tymczasowo jeszcze nie okupowali tej okolicy, ludzie stopniowo wracali do Bajtkowa. W dniu 4 października 1914 roku odbyło się nabożeństwo dożynkowe. Ludność wykopała ostatnie ziemniaki i wszystko szło swoim tokiem. W dniach 31 października Ełk został ponownie zajęty przez Rosjan. Było ono teraz całkowicie opuszczone przez ludność. Ludzie pastora Bachora, Berneki i Skery opuścili Bajtkowo przed Rosjanami, ale w miejscowości Klusy spotkali patrol niemiecki, który zapewniał, że w Bajtkowie nie ma Rosjan. Więc zawrócili, w szczególności podkomorzy, który w trosce o swoją żonę poganiał, aby to zrobić. Jedynie ludzie pana Kretkę pojechali dalej. W Bajtkowie pozostała tylko stara kobieta, pani Schulz. Pozostała tutaj, ponieważ przed wyjazdem wstawiła do pieca chleb, którego nie chciała spalić. Gdy dotarli do Bajtkowa, powitali ich już tu Rosjanie. Rosjanie pomogli im nawet rozładować bagaż i wnieść do mieszkań. Początkowo mężczyźni ciągle się ukrywali, gdyż obawiali się deportacji na Syberię, ale stopniowo stawali się spokojniejsi, gdyż Rosjanie mówili, że nic im nie zrobią. Znów podejmowana była praca, młócono razem z Rosjanami, co prawda z prostakami. U pani Dubienickiej nad jeziorem był telegraf i 2 rosyjskich telegrafistów. Żołnierze bawili się chętnie z dziećmi. Jednemu z nich podobała się tak bardzo młoda dziewczyna, że powiedział, że jeżeli wróci z wojny, to się ożeni. Tak upływał czas do 10 lutego. Zauważono już, że coś się szykuje. Wieczorem przybyło dużo wojska rosyjskiego. Spędzili wszystkich mężczyzn. Telegrafista obiecał przyszłym teściom chronić całą rodzinę Dubienickich. Gdy usłyszał, że idą żołnierze, kazał się położyć do łóżka dla pana Dubienickiego, ponieważ żołnierze rosyjscy chcieli go zabrać. Telegrafista powiedział: zobaczcie, on jest chory. Co chcecie od niego? Dlatego zostawili go z zadowoleniem. Również staremu Kotowskiemu udało się ukryć, jak również Kowalowi Gogol i Fabriusowi. Reszta mężczyzn została deportowana na Syberię. Pominę okres działań wojennych z 15 lutego, gdyż jest w innym filmiku o tej miejscowości. 26 lutego 1915 roku wrócił z datkami zarządca majątku Hans Leit. Nie zastał tutaj niczego, żadnej sztuki bydła, żadnego wozu, żadnego konia, tylko owczarz Gulac w miejscowości Ciernie miał kulawą szkapę, która się wykurowała i do tego znalazł się jeszcze mizerny kucyk żołnierzy. Pani Hesse uratowała 8 kur, które kupił, a potem spotkała go jeszcze radosna niespodzianka. W piwnicy swojego domu, swego czasu, zakopał 300 marek w srebrze, tuzin srebrnych łyżeczek do herbaty oraz tuzin noży i widelców. Następnie zostały rozrzucone ziemniaki i żaden człowiek ich pod nimi nie znalazł. Wszystko było utrzymane w nienagannym stanie. Wszyscy stopniowo zaczęli wracać. Jeden po drugim. Rodzina Hansleita przybyła na Wielkanoc. W dniu 1 kwietnia wróciła rodzina nauczyciela Kalwy,
i rozpoczęły się zajęcia w szkole. Każdy urządzał swoje domostwo tak dobrze, jak to było możliwe i od nowa zaczynał gospodarować. W dniu 23 maja w urodziny Horsta zgromadziła się tutaj po raz pierwszy cała rodzina Kenneworth. Horst przybył 22 grudnia 1919 roku do domu, ponieważ był rolnym oficerem zarządzającym w Rosji i miał pod sobą duży obszar w okolicy Lidy Bogdanowa. Wszyscy mężczyźni, którzy byli zesłani na Syberię, również wrócili, oprócz jednej osoby, która zmarła ze starości. Co do nazwisk na pomniku pamiątkowym przy kościele, to nie wszyscy mieszkali w Bajtkowie, ale tu się urodzili. Również zginęli po zakończeniu I wojny światowej. Podam przykład. Na kamieniu pamiątkowym jest nazwisko Heinrich Gottlob von Kenneworth. W dniu 22 czerwca 1919 roku w okolicach Kurlandii, dzisiaj to półwysep nad Bałtykiem, leżący w zachodniej części Łotwy, Hejlop pojechał konno z 2 mężczyznami na patrol. Napotkali ogień ze strony bolszewików i wszyscy 3 zostali zastrzeleni. Po 2 latach pani Gustel udało się znaleźć grób syna. Został on przeniesiony do Rygi i leży tam na przepięknym niemieckim cmentarzu dla bohaterów. Doszliśmy do końca drugiej części. Kończę z historią małych miejscowości. Tę historię małych miejscowości można odtworzyć ze szczegółami, ale nie nadeszły chyba czasy, co sam zauważyłem, że ludzie są dziwni. Sami nic nie wnoszą, aby przedstawić coś ludziom i nie pozwalają innym. Pozdrawiam.